Cześć, z tej strony Asia i Przemek. Witamy Was na naszej sycylijskiej działce. Witamy już w 4. sezonie. Niestety ten sezon zaczynamy od dość smutnego i trudnego dla nas tematu. Dokładnie. A co się wydarzyło? No ten powrót po lecie z Polski na Sycylię nie był łatwy. Było blisko bardzo spalenia naszej działki. Tak, pewnego poranka, dokładnie 9 sierpnia otrzymałam na Messengera filmik od naszego sąsiada Simona. No i film był dla nas naprawdę przerażający. No i może zobaczcie sami, bo obraz powie więcej niż to, co ja bym wam przekazała tutaj. Tu jest nasza droga dojazdowa do posesji. Tutaj były właśnie wszystkie te płomienie, widzicie, pogorzelisko. No i cóż, spaliło też 2 dęby. No myślę, że odrosną, tak jak ten w zeszłym roku też był spalony. Bo tu na górze też palili w zeszłym roku. To odrósł, to miejmy nadzieję, że i to odrosną. No ale pogorzelisko po prostu niezłe. No i tu jest jakby siatka, nasza droga, tam domek. Tu już płomienie stąd zaczęły łapać ten krzak, więc mogło też złapać i tam dalej za domkiem. No i też tu przy samej granicy zatrzymało się na szczęście na siatce. Mogło przyjść na trawę, oliwkę, no i pójść dalej. A metrów mamy 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15 metrów. Brak słów. Jak możecie się domyślać, będąc w Polsce i widząc takie sceny, no to była bardzo ekspresowa i twarda pobudka. To była niedziela rano. Co może zrobić człowiek oddalony 3000 kilometrów od miejsca, w którym dzieje się dla niego tragedia, tak? Płomienie wysokie na kilka metrów, oddalone dosłownie kilkanaście metrów od naszych drzew oliwnych, od naszego magazynu. Więc, no cóż, schwyciłam za telefon i zadzwoniłam od razu tutaj do osoby na miejscu, do Eweliny, która jest Polką, także mieszka w Motta. Przekazałam jej filmik i poprosiłam, czy może skontaktować się ze strażą pożarną. W tym samym czasie także skontaktowaliśmy się z naszymi przyjaciółmi, którzy akurat byli w tym czasie tutaj na wakacjach, żeby podjechali, sprawdzili, jak wygląda sytuacja. Wiedzieliśmy, że mamy wodę w naszym zbiorniku, więc była szansa, żeby jeśli te płomienie jeszcze nie przedostały się na naszą działkę, to żeby zareagować, tak, podłączyć pompę i zacząć akcję gaśniczą. Na szczęście po przyjeździe naszych znajomych okazało się, że w sumie pożar już sam dogasł, bo filmik był po prostu sprzed jakiejś godziny czy 2. Chwilę po tym, jak dotarli tutaj nasi znajomi, dotarła także w pierwszej kolejności Guardia Forestale, czyli taka straż leśna. Przyjechali takim samochodem terenowym, też z małym zbiornikiem na wodę. No i zaczęli tak naprawdę to już dogaszać, to pogorzelisko, bo płomieni już nie było, po prostu się tylko to wszystko tliło. Płomienie dokładnie zatrzymały się na granicy siatki naszej ziemi. Można powiedzieć, że pod linijkę się zatrzymały szczęście w nieszczęściu w całej tej historii to
To był dzień, w którym nie było wiatru, w związku z czym te płomienie nie rozprzestrzeniły się aż tak gwałtownie. No właśnie nie wiało szeroko, bo gdyby nagle wiatr zmienił kierunek, to myślę, że tego pożaru byłoby bardzo ciężko go opanować, bo właśnie dosłownie tuż przy siatce jest jedna tutaj oliwka, spora, więc gdyby ona zaczęła się palić, to wiecie, to tak jakby podpalić karnister z benzyną, więc to był bardzo ciężki, emocjonujący poranek. Tak, no to po co ci ta działka? Nie chcesz mieć spokoju w Polsce? Bo przecież za chwilkę będą takie komentarze. To macie co chcecie. Chcieliście, tak? Czyli macie tą działkę sycylijską, gdzie pożary powstają, tak? Ze względu na to, że jest bardzo ciepło. Tylko że właśnie z jakiego względu te pożary powstają, po pierwsze? No tak, tutaj należy sobie powiedzieć, że te pożary nie powstają same. No niestety tutaj w tej okolicy na pewno przyczynia się do tego bezpośrednio człowiek, dlatego że płoną co kilka lat mniej więcej te same rejony, te same nieużytki. W związku z czym jak doda się 2 do 2, to wychodzi na to, że po prostu ktoś ma w tym jakiś swój interes. Tak, i domyślamy się, kto to jest. Natomiast słuchajcie, prawda jest taka, że nic to nie da, pomimo tego, że przypuszczamy, kto to jest. Oczywiście nie będziemy rzucać tutaj oskarżeń, bo nie złapaliśmy nikogo za rękę, natomiast wydedukowaliśmy sobie, kto to może być i przypuszczamy, że wiemy dlaczego to robi. Natomiast nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić. Nie będziemy też tutaj robić zamętu, fermentu wokół siebie, pomimo tego, że zagrożona jest nasza nieruchomość. Na pewno nie zostawimy tego bez żadnej reakcji. Będziemy reagować w dyplomatyczny sposób, swój sposób. W sumie to nawet lepiej, że nam się spaliło, w sensie, że wokoło nas, że się spaliło, bo oprócz tego, co za chwilkę wam pokażę, że jedna działka się paliła tuż przy naszej granicy, to z tyłu jeszcze za nami też było spalone kilka dni wcześniej całe zbocze, nad nami też była działka spalona, także tych podpaleń było 3 w ciągu tygodnia. Przypominamy wam jeszcze film z zeszłego roku, że jeszcze nad nami też jest działka, która z nami graniczy, też była w zeszłym roku podpalona, ale tylko jedna działka, więc trochę się denerwowaliśmy, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nie spaliło nam naszej działki. Mamy teraz na 3 lata spokoju, także... Tak, bo powiemy wam, że oglądaliśmy historyczne zdjęcia na Google Earth. To bardzo pomocne narzędzie. No i też widzieliśmy, że pewien schemat jest zachowany, czyli co kilka lat konkretne po prostu działki płoną. Cóż możemy z tym zrobić? Znaczy, po pierwsze chciałabym dodać, że powiecie to po co ta działka wam była na Sycylii, skoro jest takie zagrożenie. Prawda też jest taka, że te pożary dzieją się zarówno na Sycylii, w południowych Włoszech, w Hiszpanii. W tym roku widzieliśmy też sporo filmów, także Polaków mieszkających w Portugalii, że ten rok był najgorszy i tam też były okropne pożary. W Grecji, w Polsce mamy, prawda, pożary w miejscach, których by człowiek nie przypuszczał, że mogą wybuchnąć. Natomiast co my możemy w tej sytuacji zrobić? No właśnie, jeżeli chodzi, słuchajcie, o sytuację, bo my nie zrezygnujemy z naszego marzenia, będziemy walczyć o to nasze marzenie, żeby zbudować, rozbudować ten domek, zrobić go jako domek typowo włoski, z kamienia, z dachówką czerwoną. Plus teraz ten domek drewniany i teraz jak powiem, domek drewniany, to już w ogóle super pomysł. Słuchajcie, super pomysł ze względu na to, że postawimy go prawdopodobnie w tydzień, w 2 i będziemy mogli się wynieść z tego domku murowanego, drewnianego, żeby móc ten rozbudowywać. Natomiast dobrze, że się w sumie to wydarzyło, bo to bardziej wzmożyło naszą czujność, jeżeli chodzi o pożary wokół nas. Będziemy także mieć za naszym domem
większe zbiorniki z wodą, także też gdyby był jakikolwiek pożar, to żeby można może pod wpływem temperatury po prostu ten zbiornik by pękł i rozlała się ta woda, to po pierwsze, ale po drugie, to powiemy wam później, jest szansa, że będzie woda bieżąca, w związku z czym wtedy też bardzo mocno zastanowimy się nad takim bardziej profesjonalnym systemem zraszania. Natomiast co do czasu, kiedy nie będziemy mieć tego systemu, to też się już orientowaliśmy, rozmawialiśmy tutaj z mieszkańcami lokalnymi. Też należy dodać oczywiście, że słuchajcie, ci, którzy podpalają, są napiętnowani w takim sensie, że to nie jest tak, że wszyscy tutaj dookoła w Sycylii akceptują ten stan, tak? Że ludzie wypalają pola, bo większość jednak ludności jest bardzo przeciwna temu i chcieliby przeciwdziałać. No, widzieliśmy na forum tutaj lokalnym, jakie epitety szły w kierunku podejrzanego czy podejrzanych, po prostu nazwano ich piromanami i jakby nikt tutaj nie ma wątpliwości, że to się samo nie dzieje. Natomiast wracając do tego, co można zrobić, tutaj we Włoszech są takie przepisy, że właśnie ze względu na suszę, na możliwość pożarów, rozprzestrzeniania się, twoim obowiązkiem jest mniej więcej na kilka metrów dookoła granic swojej działki właśnie zrobić taki pas przeciwpożarowy. Tutaj wam napiszemy, jak on się nazywa po włosku. A także twój sąsiad powinien zrobić taki sam pas po swojej stronie działki. I to jest... Na kilka metrów. Tak, i to wynika z przepisów prawa. No ale wiecie, prawo prawem, a ludzie i tak robią swoje, a raczej właśnie zaniedbują te swoje obowiązki, w związku z czym tak jak widzieliście, my przed latem właśnie tutaj tyle, ile się dało, to zaoraliśmy naszą działkę właśnie, żeby ograniczyć trawy. Natomiast teraz wiemy, że zarówno będziemy robić takie czyszczenie na naszej działce, jak i będziemy to robić dookoła tych, czyli na tych granicznych działkach, tych, które z nami graniczą, także jeśli da się, to będziemy to oczywiście robić za pośrednictwem Sebastiano i on będzie to orał. Tam, gdzie się nie będzie dało orać, to mamy nowy sprzęt. I puścimy Roundupa. Tak. Puścimy Roundupa, wypalimy wszystko wokoło Roundupem, żeby nam się nie spaliło. Nie słuchajcie go. Wcale, że nieprawda. Nie, mamy jeszcze dodatkowo takie nożyce do żywopłotu, w związku z czym tuż przed naszym wyjazdem, właśnie przed sezonem letnim, te kilka metrów po prostu od naszej działki będziemy starać się na tyle, na ile będzie to możliwe, powycinać te długie trawy, krzaczory, żeby ten pas przeciwpożarowy, zabezpieczający był. Tak, i myślę, że radykalne zachowania zasługują na radykalne działania, także też nie będziemy się tu już nikogo pytać. Po prostu zadbamy o tą swoją działkę, na ile się da. Także nie sprzedajemy naszej działki, nie uciekamy z Sycylii. Tak jak wam powiedzieliście, przyjazd tutaj tym razem nie był aż tak radosny, bo wiedzieliśmy, co nas tutaj czeka. Natomiast dalej idziemy bez zmian w swoich planach. Zwiększa się tylko zakres rzeczy, na które musimy być przygotowani i będziemy to po prostu robić. Tak, i zanim o pozytywach, bo o pozytywach też będzie za chwilkę w tym filmie, to dla was też taka porada, czyli dla osób, które chcą kupić nadal ziemię, czy na Sycylii, czy powiedzmy w południowych Włoszech, czy we Włoszech, czy w Portugalii, czy w Hiszpanii, to myślę, że dla was wszystkich będzie to dobra porada, że warto w takim razie, jakbyście chcieli kupować ziemię, a nie gdzieś powiedzmy jakąś kamieniczkę, czy tam mieszkanie w kamienicy,
to warto zwrócić uwagę na zagęszczenie, czyli czym bardziej gęsto, więcej tych domków obok siebie, tym większa szansa, że ten pożar po prostu nie dosięgnie was, bo zazwyczaj ludzie właśnie obok siebie dbają. A tak jak mamy tutaj właśnie my wokoło, fajnie, bo nie mamy sąsiada, ale widzicie, minus jest właśnie taki, że przez to, że są nieużytki wokoło, no to jest niestety ryzyko właśnie podpalenia przez osoby, które są nieodpowiedzialne, nazwijmy ich wprost, to są osoby nieodpowiedzialne, teoretycznie wypalają to od, myślę, że dziesiątek lat tą metodą i na razie się udaje, ale wystarczy no właśnie, ale wystarczy zmiana kierunku wiatru i słuchajcie, i pozamiatane, nie? To naprawdę niedużo brakowało, żeby przeskoczyło z tej działki obok na naszą trawę, oliwki, dalej tu sumaki, no i byłoby pozamiatane, nie? Także, a po spaleniu ile? 5 lat chyba nie można w ogóle nic robić, nie? Tak, w momencie, kiedy twoja działka została spalona, to przez 5 lat nie można na niej nic budować. To jest taki przepis wprowadzony przez rząd włoski, dlatego że był okres, kiedy ludzie właśnie nagminnie palili pewne działki. Wtedy wiadomo, właściciele byli skłonni je sprzedać i bardzo szybko tam powstawały jakieś nieruchomości, tak? To taki sposób był wymuszenia sprzedaży. Tak. No więc w tym momencie właśnie, żeby temu zapobiec, to 5 lat od momentu pożaru i zgłoszenia go, na danej działce nie można nic wybudować. Czy to działa, czy nie, nie wiem. Nie mi to oceniać. W naszym rejonie nikt tego nie robi, żeby nas stąd wykurzyć, bo to się działo wcześniej. Robi to we własnym interesie. Tak, dokładnie. Także nie nastawiamy się aż tak negatywnie, że przyjechali cudzoziemcy i chcą ich stąd wykurzyć. Aż tak negatywnie do tego nie podchodzimy, ale ma ktoś tam swój cel. Społeczność się coraz bardziej jednoczy, coraz więcej osób z zagranicy kupuje te działki, są różne spotkania w gminach, więc będziemy w jakiś sposób też na ten temat rozmawiać, interweniować, na ile się da, ale mówię, szczęście w nieszczęściu, że nie spaliło nam tej działki, a mamy teraz spokój na 3 lata, spokój i czas na to, żeby zabezpieczyć po prostu tą swoją działkę, na ile się tylko da. Jeszcze raz was poproszę o pomoc, poprosimy was o pomoc. Od 1,5 roku szukamy agencji, która by była w stanie właśnie ubezpieczyć tą naszą działkę, tą naszą nieruchomość. Jeżeli macie takie znajome osoby albo wy, ktoś z was pracuje w ubezpieczeniach, to może będzie w stanie nam pomóc. Bardzo będziemy wdzięczni za pomoc, bardzo chętnie ubezpieczymy tą działkę. W Polsce da się bez problemu ubezpieczyć od pożarów, od powodzi. Także jak ktoś z was ma jakieś informacje albo wiedzę, jak to zrobić, jak ubezpieczyć, to będziemy wdzięczni za kontakt. Oczywiście do nas kontakt mailowy to jest kontakt@kempamarzeń.pl. Napiszemy w opisie pod filmem. No i zapraszamy do kontaktu i do pomocy, żebyśmy spokojnie mogli dalej realizować sobie tutaj nasze marzenia, dzielić się z wami rozbudową tego naszego magazynu, budową tego domku z drewna. No i zrobieniem tutaj fajnej, pięknej infrastruktury, która może kiedyś komuś z was tutaj posłuży. Nigdy nie wiadomo. Forse si, forse no. No i właśnie z pozytywów nie poddajemy się, idziemy dalej do przodu, nie jesteśmy ludźmi, którzy się boją i którzy robią dramat z takich sytuacji. Wyciągamy wnioski, to są lekcje i jedziemy dalej. I co dalej, Jasiu? I dalej chciałam powiedzieć, że pomimo tego, że właśnie przyjeżdżaliśmy tutaj tak troszeczkę z kwaszonymi minami, to nasza niezastąpiona Monika sprawiła, że pierwsze otwarcie drzwi do naszego magazynu, a nam się po prostu buzie uśmiechały i serca radowały. No i tak, dojechaliśmy, spalone. Tutaj jak widzicie znowu ten dom, który odżywał, ale niestety z tamtej strony też przypalone. Na szczęście tak, widok na morze cały czas piękny, ale nie to najważniejsze. Już wam pokazujemy. Znowu kawał wzruszenia. Dopiero co przyjechaliśmy, zobaczcie. Czeka nas taki stolik z kwiatami, z kieliszkami i sobie myślimy, kieliszki! No ale przecież nie mamy nic do kieliszków. No my nie, ale Monika wczoraj zaopatrzyła nam lodówkę
żebyśmy zaraz po przyjeździe mogli sobie wypić tutaj zdrówko z chłodzonym szampanem. I pięknie pachnie w ogóle też. I tutaj po prostu pachnie czystością, także no tak jak w zeszłym roku zrobiła nam dzień, jak były moje urodziny, to zrobiła nam dzień tutaj przyjazdu i aż się człowiekowi chce spakowywać. Był świeży chlebek oraz mięsko do przygotowania na kolację, także wiecie, no, a i wszystko oczywiście pięknie świeżo pachniało, było tutaj odświeżone, więc no takie chwile są na pewno mega przyjemne. I to są właśnie najważniejsze rzeczy, słuchajcie, że pomimo tego, że gdzieś tam podpalają te działki, że są minusy posiadania oczywiście działki na Sycylii, działki we Włoszech, to dla nas jednak najważniejszy plus i najważniejsza rzecz jest taka, że naprawdę zawiązaliśmy tutaj takie fantastyczne relacje, przede wszystkim właśnie z Moniką, ale też z Sarą, z Luką. Jest jeszcze Julio, Natalia, których też pozdrawiamy. Coraz większa, fajna społeczność się tutaj robi i słuchajcie, naprawdę pomagamy tutaj sobie i dzięki takim ludziom, takim osobom mamy motywację tu w ogóle przyjeżdżać i nie poddawać się i też robić, no bo gdybyśmy byli tu sami, by się takie rzeczy działy, no to różne pomysły do głowy mogłyby przyjść, pewnie te negatywne, a przez to, że rozmawiamy ze sobą, cześć Benio, że się spotykamy, że się wspieramy, to na pewno jest raźniej i łatwiej jakieś tam, powiedzmy, takie podstawowe problemy przezwyciężać, jak nawet chociażby takie podpalenia. Tak. No i po takim przywitaniu Moniki odwiedzili też nas kolejnego dnia Sara z Luką, z dzieciaczkami, także to było też bardzo miłe. No jak zwykle staramy się jakieś tutaj mniejsze, większe gifty przywieźć z Polski, takie dostosowane, spersonalizowane, bo ja to lubię, więc ponieważ Sara no, ma takie marzenie, żeby w ich domku mieć takie stare elementy miedziane, właśnie ma rury miedziane, to będąc ostatnio w sklepie ze starociami udało mi się znaleźć właśnie taką patelnię miedzianą do zawieszenia dekoracji, także to mi się udało. Luka uwielbia miód, więc polski miód dostał, no a tam dziewczynki wiadomo jakieś zabawki i do kąpieli, tak, bo i na pewno Lucze kocha wodę. No ja dodatkowo jeszcze wytoczyłem z ich własnego drewna oliwnego, które dali nam na poprzednim wyjeździe. Wytoczyłem im małą miseczkę, byli zachwyceni, że jaki piękny kolor tego drewna oliwnego, także bardzo ich to cieszyło. No i też ja dla Luczy jeszcze wytoczyłem gwizdek, też z ich drewna, taki naturalny, tak jak kiedyś się wykonywało te gwizdki. No i bączek do zabawy. Tak. Sara z Luka mnie nie pozostali dłużni, tak, bo zaraz chyba następnego dnia też do nas zawitali i dostaliśmy taki specjalnie personalizowany, lokalny talerz do zawieszenia z podpisem, że to jest dla Casa dei Polacchi. Także też bardzo, bardzo nam miło właśnie za taki personalny prezent. Także tak tutaj sobie z sąsiadami bliższymi, dalszymi żyjemy. No i cóż, no mamy, myślę, że całkiem ambitne plany na najbliższe tygodnie. Na pewno dużo się będzie działo, najbardziej chyba intensywny będzie październik, ale już teraz no, szykujemy się na to, żeby rozpocząć prace budowlane. Tak, no i właśnie jeżeli chodzi o prace budowlane, miejmy nadzieję, że uda się to zrobić, bo od nas będzie zależało tylko i wyłącznie postawienie domku z drewna, bo będziemy własnoręcznie stawiać ten domek, 25 metrów, oddzielnie łazienka, oddzielnie sypialnia, salonik, także już poprawimy też warunki bytowe, no i będziemy mogli się przenieść, żeby od przyszłego roku właśnie zacząć rozbudowę tutaj tego magazynu. Mamy też już dokumenty, tak, są załatwiane przez geometrę, już są na końcówce, także wszystkie pozwolenia na budowę i tak dalej będą załatwione. Jeżeli nie uda się, powiedzmy, zrobić tej wylewki jeszcze do końca września, zrobią ją w październiku, to może się tak okazać, że niestety w tym roku będziemy rezygnować ze zbioru oliwek, chociaż myślę, że ten jeden dzień czy dwa to wygospodarujemy, żeby tej oliwy troszeczkę zebrać, bo oliwki w tym roku również bardzo fajnie obrodziły, więc to też kolejny plan w tym sezonie, czyli zbiory oliwek.
ale priorytet dla nas to postawienie tego domku z drewna, żebyśmy mogli już w przyszłym roku zacząć znowu działać, żeby no nie trwało to aż tak bardzo, bardzo powoli, bo już mija nam no teraz mamy 1,5 roku, jak kupiliśmy tą działkę, bo w zeszłym roku w styczniu kupiliśmy, wiecie, i szybko, i nie szybko. Tutaj bym raczej powiedziała, że pewne kwestie załatwiliśmy bardzo szybko, tak? No właśnie chociażby prąd, który był tak naprawdę od momentu zgłoszenia po pół roku. Dzięki Monice. Druga kwestia właśnie... Pisarze i Luce też. Tak, oni też załatwili nam dostęp od sąsiada. Teraz wszystko wskazuje na to. Widzieliście w jednym z poprzednich odcinków byliśmy na takim pierwszym spotkaniu gminy w sprawie wodociągów, więc potem pod naszą nieobecność tą wakacyjną były jeszcze 3 kolejne spotkania i już wiemy na ten moment, że jest utworzone stowarzyszenie właśnie na rzecz budowy wodociągów, no, że trzeba wpisowe tam 1000 euro, tak, wpłacić. No i potem w zależności od tego, ile będzie chętnych tutaj mieszkańców, to trzeba będzie jakąś tam dodatkową jeszcze kwotę dopłacić. No, plany ambitne są takie, żeby do powiedzmy przyszłych wakacji, do przyszłego sezonu ten wodociąg powstał. Tu będą po prostu co jakiś czas, będzie taki duży zbiornik, taka duża cysterna, do którego no, my się będziemy bezpośrednio podłączać. No a za to, co wpłacimy teraz, te pieniądze, to będziemy mieć jakby rozliczenie w wodzie. No więc jeżeli to się zadzieje do przyszłego roku, to wow, tak? To też jest bardzo szybki. Nawet kupując, nawet się nie spodziewaliśmy, że taka szansa w ogóle będzie, że będzie bieżąca woda, także... Oprócz negatywów, zobaczcie, też są pozytywy, jak to w życiu, tak? Takie chyba mamy podejście już od dłuższego czasu, Asiu, nie? Że negatywy to dla nas lekcje, nie? A pozytywy, no to pozytywy, to trzeba po prostu cieszyć się i czerpać pełnymi garściami z tych momentów i z tego, co jest, co życie daje. Przejdziemy się jeszcze tutaj po działce, pokażemy wam parę kadrów, tak. Jak... Mówi się, że przezimowały rośliny, no to w moim przypadku jak przeletniały rośliny, które przekazałam pod opiekę, żeby mi tutaj nie uschły. Jak wyglądają oliwki. Z takich ciekawych rzeczy także negatywnych, ale też pozytywnych. Założyliśmy system nawadniania i możemy powiedzieć, część roślin przeżyła, a te, które nie przeżyły, to nie dlatego, że miały za mało wody, tylko dzikie świnie je wyrwały. 2 drzewka zostały usunięte, po prostu wyrwane z korzeniami. No i wiemy, że no, to się zdarzyło, no, ponieważ właśnie wokoło było dość wilgotno i świnie tam ryły, tak? Więc po prostu tam, gdzie było najbardziej mokro, to wykopały te 2 drzewka. Ale 1, 2, 3, 4 drzewka przeżyły. No, jaki z tego wniosek? No, ten problem właśnie dzikich świń też tutaj dookoła jest. Ludzie stawiają klatki, łapią je. No, albo trzeba po prostu ogrodzenie dookoła takich świeżych roślinek postawić, żeby no, świnie się nimi nie interesowały. U nas na przykład tutaj podchodzą też blisko, bo mamy morelę, która gubi owoce, one spadają. No i wiecie, no, świnka lubi podejść i sobie zjeść taki dojrzały owoc. Więc na pewno będziemy musieli teraz kupić jeszcze jedną pomarańczkę, bo też Sebastian mówił, że są trochę za gęsto, więc świnki uznały, że za gęsto rosną. Więc nam pomogły, więc w to miejsce wsadzimy zamiast 2 jedno drzewko. No i pomyślimy może właśnie nad jakimś ogrodzeniem, jakimś elektrycznym postuchem, no żeby je troszeczkę zniechęcić tutaj do buszowania. Właśnie cały czas nauka. Mieszkamy, żyjemy teraz w innym miejscu przez te 4 miesiące w roku, więc też uczymy się nowych rzeczy. Na szczęście przez to, że mieszkamy już 17 lat na wsi, te rzeczy dla nas nie są jakoś mocno stresujące i mocno deprymujące. No po prostu nauka, czyli jakieś straty zawsze przy nauce muszą być, czy to lekko moralne, czy finansowe. Staramy się naprawdę podchodzić pozytywnie, staramy się nie denerwować na to, co możemy, to poprawimy, na co będziemy mieli wpływ, to wpłyniemy. Dodam ostatnie zdanie, że chcemy się z wami też dzielić naszymi tutaj nie tylko sukcesami i pięknymi widokami, ale też i tym, co się dzieje naprawdę, więc żeby nasze nauki, żeby również przysłużyły się wam. Zgadza się.
No i jeżeli chodzi o środek domku naszego, to bez zmian. Jeżeli mówimy o szafie, tutaj widzicie, przywiozłem bardzo dużo elektronarzędzi, festula do budowy naszego domku z drewna. Łóżko trochę przystawiliśmy, bo poprzednie było w zeszłym roku w tą stronę. Tu się nic nie zmieniło. Dodaliśmy wiatraczek, dał radę, daje radę, malutki, ale daje radę. Szafki kuchenne bez zmian, kuchenka gazowa, piekarnik w zeszłym roku dodaliśmy. No i co, Asiu, dodaliśmy jeszcze w tym roku? Asia właśnie kupiła szafkę. Nie będziemy wam jeszcze tego pokazywać, nagrywać, jak składamy tak naprawdę. To zrobię, jak to się robi na YouTube'a. W tym roku dodałam sobie jeszcze jedną szafeczkę, tą pod zlew, ponieważ poprzednim razem jak blat z zlewem stał na kobyłkach, to tam się bardzo dużo miejsca marnowało i czułam, że można tą przestrzeń lepiej wykorzystać. No i jak widzicie, można. Głównie teraz trzymam tu kocie jedzonko, no i jakieś tam. Tak, i tutaj woda pobierana ze zbiornika, tutaj woda, ujście jest do wiaderka, obok wszedł nam kosz na śmieci, no i odpalamy zlew z Swissbota, nic się nie zmienia. Dodaliśmy jeszcze moskitier, robi się tak bardziej domowo. Tak, no tutaj też, że po prostu, żeby był przeciąg, no bo wiedzieliśmy, że teraz jeszcze po sezonie domek będzie bardzo nagrzany, w związku z tym, żeby nam tutaj komary nie wlatywały i osy i inne owady. Tak, a ta kuchnia będzie przeniesiona właśnie do naszego domku z drewna i jak dobrze pójdzie, to właśnie okno, które będzie na środku w tym domku z drewna, będzie z widokiem na morze, także będzie ładne usytuowanie, nie możemy się doczekać. Miejmy nadzieję, że się ten projekt uda w tym sezonie zrealizować, a na zewnątrz w zeszłym roku widzieliście, że kupiliśmy zbiornik na wodę 3000 litrów. Ja tam z tyłu mam taką pompę. Po sezonie została jeszcze 1/4 zbiornika, także 3000 litrów naprawdę sporo. Wystarczyło nam na podlewanie, zraszanie właśnie tych naszych drzewek owocowych, które kupiliśmy. No jeszcze jedna rzecz, niebieski zbiornik, który mieliśmy tu 160 litrów, on nam pękł i kupiliśmy w tym roku zbiornik 300 litrów. I ten zbiornik praktycznie na wielkość wygląda prawie taki sam, jest po prostu trochę wyższy, a mamy aż 300 litrów, także super, bo na dłużej nam to wystarcza. No i ten żółty przewód właśnie dotankowujemy sobie, nie musimy już tankować wody do tych kanistrów 20-litrowych i wlewać ręcznie, tylko z tego zbiornika 3000 litrów przelewamy tu, no i pompa pompuje nam wodę do prysznica, butle gazowe nam podgrzewają zbiornik. No i tutaj mamy tą naszą łazieneczkę z toaletą. Tu mamy podgrzewanie wody tym ogrzewaczem gazowym, a tutaj mamy toaletę, no i prysznic. Także tutaj miejsce chillu. Tu musimy spalić, ale czekamy do października, bo od października będzie można palić. No i Jasi kwiatuszki. Tak, moje kwiatuszki, tak jak wam mówiłam, nie zimowały, tylko miały letnie wakacje u Moniki na tarasie. I zobaczcie, jak pięknie zadbane tutaj bugenwille, która w zimie się złamała, w zeszłą zimę złamała się prawie do samego tutaj korzenia, ale pięknie odbiła, odrosła i jest pełna kwiatów, także to też jest bugenwilla, tylko ta się nie złamała. I też ma kwiaty. To jest chyba ostatnia bugenwilla, którą kupiłam, no to ona już rzuciła te swoje pierwsze kwiaty, ale widzicie, już się pojawiają, za chwilę będzie znowu kwitła. Także wszystko przeżyło pięknie. Dzięki Monice i Tano. Tak, głównie Tano, tak, odwiedziliśmy. Tano powiedział, że w pierwszej kolejności podlewał moje kwiatki, dopiero potem swoje. Więc dziękujemy jeszcze raz. Bardzo, bardzo mnie to cieszy i no bo to jest taka tak naprawdę wizytówka
śródziemnomorskich klimatów, właśnie bugenwilla w takim kolorze. A teraz może chodźmy zobaczyć, jak wyglądają owoce oliwki. No i jak widzicie, to jest nasza flagowa oliwka. To drzewo w zeszłym roku było tak samo pięknie obsypane owocami. Teraz też ma takie już dorodne oliwki. I w sumie z każdej strony. O, to właśnie tutaj koło sznureczka, jakie są ciężkie i duże. Tak, bardzo ładne. No i obsypane całe drzewko, także miejmy nadzieję, że będzie czas na to, żeby pozbierać te oliwki. No to, co było zaorane przez Sebastiano, jest. Jeszcze tutaj tylko te tarasy, właśnie jeżeli chodzi o te trawy, to nie wiem, czy Asia już wspominała, czy nie pamiętam. Kupiliśmy takie nożyce, żeby też i te trawy tutaj pokosić. No przede wszystkim, żeby siatki można było kłaść, a teraz to ich pod kątem tego bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Żeby trawa była wszędzie jak najkrótsza i nie stworzyła żadnego zagrożenia pożarowego. Będziemy kosić. Teraz jesteśmy już na naszym cytrusowym tarasiku i tutaj tak się prezentuje nasza cytrynka, także no jak możecie zobaczyć, ma duże przyrosty, dużo liści, ale widzę, że ją jakiś tutaj szkodnik atakuje, nie wiem, przędziorek czy coś takiego. Niektóre listki ma poskręcane. No ale wody, jak widać, miała wystarczająco dużo. Tu jest kolejna cytrynka. Ona w tym okresie, kiedy jeszcze byliśmy, to tak właśnie tak średnio się miała, trochę gubiła liście, ale jest już lepiej. Ale chyba to samo jej doskwiera, bo tutaj są takie no jakieś pajęczynki. Niestety tu jest miejsce po 2 drzewkach. Jedno to było mandaranczo, druga była pomarańcza, no tyle z nich zostało. Niestety, jak widzicie, wyrwane po prostu z korzeniami. Także świnie no, dzikie zrobiły nam tutaj szkody. No i ostatnie drzewko to Brazyliano, czyli pomarańczka. Też przeżyła, też ma zielone tutaj listki. W to miejsce 2 wyrwanych pomarańczy i mandaranczo po prostu wkopiemy nową, jedną pomarańczkę. To też Sebastiano nam mówił, że tak będzie lepiej, bo on będzie mógł spokojnie między drzewkami tutaj wjeżdżać i orać. A jeszcze wam pokażę jedno drzewko. Tutaj Nespala, którą przycinaliśmy wiosną. Widzę, że ma jakieś tam nowe przyrosty, ale parę jeszcze gałązek. O, tutaj jakieś też jeszcze doschły. Także tutaj trzeba będzie coś zrobić, ale zabiorę was jeszcze tutaj do jednej oliwki pięknej, ogromnej, która w tym roku ma sporo ładnych oliwek. O, widzicie, tutaj są całe gałązki oliwek. I to jest w ogóle, no myślę, że jedno ze starszych tutaj drzew na naszej działce. I zobaczcie, to są piękne, to jest wszystko z jednej rośliny, bo mają wspólny tutaj korzeń. I zobaczcie, jakie to jest duże. O, zobaczcie, ja jestem taka malutka przy tym drzewie. Ono jest naprawdę ogromne i tutaj takie schronienie się tworzy. No piękne są przycinane i też już w tym roku tak naprawdę, żeby ładnie owocowało, to powinniśmy ją przyciąć ponownie. Zobacz, jakie wielkie korzenie. No piękne są te oliwki, naprawdę. A ponieważ tutaj życie dynamicznie się zmienia, plany także muszą za tym iść, więc na pewno będzie wkrótce kolejny film. O czym będzie, tego jeszcze nie wiemy, bo jest kilka różnych tematów i w zależności od tego, co się najpierw zadzieje, no to wam pokażemy. Mamy nadzieję, że będzie to dla was miła rozrywka, no i że pomimo takich małych problemów nadal będziemy was tutaj zabawiać, cieszyć i przekazywać trochę pozytywnego
I tak szybko nie zrezygnujemy z tego pięknego widoku, słuchajcie, bo naprawdę porównując inne działki tutaj w okolicy, to ten widok u nas naprawdę jest dla nas ciągle spektakularny i ciągle nam się nie nudzi. Okej, to dziękujemy wam, kochani, jak zwykle za wspólnie spędzony czas. Życzymy wam też dużo, jak zwykle, odwagi, pozytywnego nastawienia, nie denerwowania się tym, na co nie macie wpływu, no i dystansu i jak zwykle wolność i pokój. Arrivederci.